czym tak naprawdę są smoki źródła, jaki jest sekret tych mistycznych istot, a także brak powrotu pewnej lubianej przez fanów postaci, co raczej większości się nie spodoba. To rzeczy, o których sobie dzisiaj powiemy, a trochę do omówienia jest. 718-19 to zestaw, na który fani bardzo czekali. Zestaw, z którym wiązali ogromne nadzieje, a to ze względu na to, że w początkowych plotkach była tam mowa o powrocie Lorda Garmadona, czyli postaci, która jest niezwykle przez fanów lubiana. Postaci, która cieszy się dość sporą popularnością i wiele osób czekało na jej powrót. Niemniej jednak finalnie okazało się, że zamiast Lorda Garmadona będziemy tam mieli Lorda Rasa wraz z Eufrazją, czyli nową mistrzynią wiatru. Niektórym się to podoba, niektórym nie, niemniej jednak Garmadona w tym secie nie będzie. Nie oznacza to jednak, że nie będzie go w samym sezonie, bo jak pewnie wiecie, to, że jakiejś minifigurki nie ma w zestawie, nie oznacza, że nie ma jej w sezonie. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład Fugitive czy komisarz policji. Być może początkowo Garmadon rzeczywiście miał tam być i dlatego plotki to sugerowały, jednak z czasem został z niewiadomych przyczyn zamieniony, jednak nie oznacza to, że nie zobaczymy go w sezonie. To jest pierwsza optymistyczna opcja, bo druga jest już trochę bardziej pesymistyczna dla fanów Garmadona, mianowicie plotki to po prostu plotki i to była zwykła pomyłka. Garmadona nigdy nie miało tam być, nigdy go nie było i w serialu również go nie zobaczymy. Tak szczerze ciężko stwierdzić, które jest bardziej prawdopodobne. A druga rzecz to smoki źródła, a właściwie ich tajemnica, czym tak naprawdę one są. W jednym z zestawów będziemy mieli smoka źródła ognia, a także 6 pozostałych smoków źródła w ich duchowej, zaznaczę duchowej formie. Oznacza to więc, że smoki źródła albo w ogóle nie mają stałego ciała, stałej materii, albo mogą zmieniać to swoje ciało kiedy tylko chcą w takiego właśnie ducha, czego przykład mamy na tym smoku źródła z ostatnich odcinków, który po prostu rozpłynął się w powietrzu. Tak naprawdę przybrał swoją duchową formę i przeteleportował się w inne miejsce za pomocą energii smoczych rdzeni energetycznych. Jest to teoria, o której nagrałem odcinek już kiedyś. Teoria, której ludzie pisali już dawno temu, tuż po premierze nowych odcinków i teraz zaczyna się coraz bardziej potwierdzać. Tak naprawdę coraz to kolejne informacje, jakie dostajemy o tych mistycznych stworzeniach, zdają się potwierdzać fakt, że one tak naprawdę nie mają fizycznego ciała, albo może to ciało przybrać dowolną formę, zarówno materialną, jak i niematerialną, taką duchową. Tak naprawdę są to stworzenia bardzo tajemnicze, stworzenia, które istniały jeszcze przed pierwszym mistrzem Spinjitzu, przed pramatką, w końcu jej imię Firstborn z angielskiego oznacza, że musiała się jakoś urodzić, o czym wspomniał Doc Wyatt na Twitterze. Pytanie brzmi, jak się urodziła? Smoki źródła to zapewne stworzenia, które stworzyły nie tylko pramatkę, ale także wszystkie smoki, które później od niej pochodzą i dały początek mocom żywiołów, których przecież mamy całą masę w Ninjago, a ninja, którzy się nimi posługują, są głównymi bohaterami serialu i tak naprawdę na tym się skupia cała seria. Nie będę ukrywał, że jest to wątek, na który bardzo mocno liczę. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i że rzeczywiście z tymi smokami źródła będzie jakaś prawdziwa bomba. Poznamy jakąś totalnie kozacką, dowaloną historię, która zmieni świat Ninjago na maksa, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja się żegnam i do następnego. Hej!